Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zakazany Ogród. Czy widzicie, co tu mam? Tu są moje ustrzyknięte supertunie. I w dzisiejszym odcinku powiem Wam, co zrobić, jak pielęgnować supertunie, żeby były najpiękniejsze w całej okolicy. Zapraszam na ten odcinek. I know that you are having a hard time. Ustrzykiwanie supertuni. Można powiedzieć, że temat tabu, ale dziś chcę Wam o tym powiedzieć więcej i opowiedzieć, jak zrobić to dobrze. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie Was do tego zachęcam. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, czy macie już swoje supertunie i czy oglądaliście wcześniejszy odcinek o sadzeniu supertuni, bo z niego możecie się bardzo dużo dowiedzieć zarówno o donicach, jakie dobrać do supertuni, o tym, jak sadzić supertunie, żeby nie musieć w sezonie latać z konewką pełną nawozu. Ale cóż, dzisiaj o pielęgnacji. Zobaczcie na tą supertunię. To jest sadzonka, którą razem wsadzaliśmy do tych donic dosłownie tydzień temu i ona już tak super się rozrosła. Pierwszy tydzień dla supertuni to jest czas na to, żeby ona się dobrze zaklimatyzowała. Dlatego, jak pewnie zauważyliście, gdy sadziłam ją do donic i gdy używałam mojego długo działającego nawozu mineralnego, to nawóz kładłam na warstewce ziemi i na to kładłam jeszcze warstwę ziemi, po to, żeby dopiero później położyć na to supertunię. Czyli, żeby korzenie supertunii miały taki czas na to, żeby się rozrosnąć i dopiero wtedy dotrzeć do tego nawozu. Bardzo dużo z Was pyta mnie, czy już nawozić supertunię. Okres majowy, w którym to mamy bardzo duże różnice temperatur pomiędzy dniem a nocą, to okres, kiedy rośliny pobierają mniej nawozów i mniej składników odżywczych. Dlatego tak naprawdę dobrze poczekać chwilę z nawożeniem, ale teraz, gdy zaczyna się robić już ciepło, gdy mamy ten moment, mijają nam zimni ogrodnicy 15 maja, możemy zacząć nawożenie. Jeżeli posadziliście supertunie w taki sposób, jak pokazywałam w odcinku o sadzeniu supertuni, nie musicie już ich nawozić. Jeżeli posadziliście inaczej, bierzcie w łapkę konewki i możecie śmiało raz w tygodniu nawozić, na przykład nawozem Planton S. No dobra, ale po co w takim razie ustrzykiwanie i jak je wykonujemy? Mamy na to tak naprawdę dwie metody i ustrzykiwanie, a mianowicie też podcinanie pędów wykonujemy 2 razy w sezonie. Pierwsze ustrzykiwanie wykonujemy na samym początku sezonu, czyli gdy przyjdą Wam już sadzonki i sadzonki mają takie właśnie dłuższe pędy, to należy te pędy ściąć. Supertunie i petunie, one uwielbiają być ustrzykiwane. Dlaczego? Dlatego, że ustrzyknięcie takiej rośliny powoduje, że lepiej się rozkrzewia, a co za tym idzie, o wiele obficiej będzie kwitła, będzie miała więcej pędów z pięknymi kwiatostanami. Dlatego, gdy macie już swoje sadzonki, one bardzo często mają takie pojedyncze pędy, bierzemy nożyczki i zabieramy się za ścinanie. To ścinanie tak naprawdę jest dosyć proste. Możecie to zrobić albo paznokciem, palcem, i po prostu ustrzyknąć taki pęd, albo wziąć nożyczki i uciąć tego typu pęd. Robimy to tak naprawdę właśnie po tym, jak ta roślina się już u nas zaaklimatyzuje, czyli po około tygodniu, 2 tygodniach od wsadzenia jej. I nic się nie martwcie. Mimo tego, że na chwilkę pozbawimy ich tych kwiatostanów, uwierzcie mi, ona o wiele bujniej zakwitnie. Drugi moment cięcia, czyli taka pielęgnacja supertuni, turbo ważna w sezonie, to jest moment gdzieś około połowy kwitnienia tych roślin. Gdzieś w połowie lipca, pod koniec lipca, można powiedzieć, że też czasami początkiem sierpnia, w zależności od tego, jak one się rozrosły, należy zrobić kolejne cięcie. I tu mamy tak naprawdę 2 techniki. Mamy technikę bardziej ostrą, bardziej drastyczną i mamy technikę mniej ostrą, mniej drastyczną. Ponieważ moje supertunie mam już 4 sezony, to przetestowałam obydwie techniki. Powiem Wam najpierw o tej drastycznej. Jak ona wygląda i co robimy? Drastyczna technika polega na tym, że ścinamy supertunię mniej więcej o połowę. Co się wiąże z tym, że ścinamy w większości jej kwiatostany. Ta technika rzeczywiście powoduje, że później supertunia jeszcze lepiej się rozkrzewia i wygląda fantastycznie do końca sezonu. Natomiast niestety przez około 2 do 3 tygodni, w zależności od tego, jakie mamy lato, roślina wygląda łyso. Ponieważ dla mnie było to dosyć drastyczne, jednego lata w ogóle nie zrobiłam cięcia, a innego lata przetestowałam moją technikę, taką powiedziałabym trochę na logikę, podobną jak ścinanie końcówek włosów u fryzjera.
Gdy w ogóle nie ustrzyknęłam moich supertuni, one rosły dalej fantastycznie, ale powiedziałabym, że te pędy były takie dłuższe, było gęsto, ale wyglądały bardziej mizernie. Natomiast w tej mojej drugiej technice, mniej drastycznej, supertunie wyglądały tak samo fajnie, jak w tej technice, w której ucinaliśmy je całkowicie. Jak wygląda moja druga technika? Ja po prostu ucinam pędy o około 5 cm, właśnie w tym połowie kwitnienia, więc biorę po prostu nożyczki i tak jakbym cięła końcówki włosów, ścinam po prostu kwiatostany o około 5 cm, czasami jest to 7 cm. Tak naprawdę będziecie widzieć, ile tego cięcia jest potrzebne i uczyszczam też roślinę w środku. Co to znaczy, że oczyszczam ją w środku? Mianowicie w tym całym gąszczu supertuni biorę po prostu ze środka pędy, tak gdzieś co 4., 5. pęd i je skracam o połowę. Pozostałe kwiatostany tak naprawdę zasłonią nam te pędy, które ścięliśmy, ale supertunia nam fantastycznie znów się rozkrzewi i puści wiele nowych pędów, na których będą świeżutkie, piękne kwiaty. I tak naprawdę to wewnętrzne, takie jakby przeczyszczanie robię sobie nawet drugi raz później jeszcze w sezonie, w zależności od tego, czy widzę, że roślina tego potrzebuje, czy nie. I jak zaczniecie stosować tą technikę, to uwierzcie mi, Wasze supertunie nie tylko będą rosły bardzo obficie, ale będą też przepięknie równe, przepięknie gęste i cały czas będą wyglądać zdrowo i świeżo. Kiedyś postanowiłam sprawdzić, czy tego typu pęd ukorzeni się. I w zeszłym roku, jeżeli oglądaliście mój odcinek o supertuniach, to wiecie, że przetestowałam taką technikę, wkładając te pędy do ziemi. Co mnie zaskoczyło? Wiele z tych pędów się ukorzeniło. To ukorzenienie nastąpiło po około 3-4 tygodniach. Roślina wyrosła fajnie, natomiast jak ja te pędy włożyłam w lipcu do ukorzenienia, to one tak naprawdę super wyglądały dopiero gdzieś pod koniec sierpnia. Natomiast pod koniec wakacji postanowiłam, że spróbuję zrobić sadzonki właśnie z takich sadzonek już też podciętych, ale trzymając je w wodzie. 50 takich sadzonek zrobiłam. Jaki był efekt? Żaden. Żadna z sadzonek w wodzie nie puściła ani jednego korzonka. Także jeszcze nie rozszyfrowałam idealnie, jak rozmnażać te supertunie, no ale cóż, no to są rośliny na licencji, więc myślę, że dlatego po prostu nie ma tutaj opcji rozmnażania, ale z ciekawości przetestowałam i takie były wyniki mojego rozmnażania sobie roślin na balkonie. Pojawiły się także Wasze pytania o odmiany. Moja ulubiona odmiana to jest oczywiście Bubblegum, ale Silverberry jest też taką odmianą, którą bardzo lubię. Natomiast odmiana Silverberry jest tą odmianą mniejszą. Jeżeli łączycie tego typu odmiany, to bardzo często właśnie Bubblegum może troszeczkę zagłuszyć tą mniejszą odmianę, czyli na przykład różowe supertunie z białymi supertuniami Silverberry będą tworzyć taki efekt, że ten biały będzie tak delikatnie gdzieś tam się wyłaniał, a supertunia różowa po prostu dominuje. Sprawdźcie odmianę, którą macie, bo my gdzieś tak przywykliśmy do tego, że ta odmiana to jest po prostu tylko kolor. Ale bardzo często to nie jest tylko kolor, tylko to jest też wzrost tej rośliny. Nie jest tylko supertunia vista, ale istnieje też supertunia mini vista. I supertunia mini vista po pierwsze ma mniejsze kwiaty, po drugie rośnie też troszeczkę mniejsza, aczkolwiek siła jej wigoru w postaci tego, że właśnie nie musimy przesadnie się nią przejmować, nie musimy ją przesadną opieką, taką jak na przykład w przypadku surfini, obdarowywać, to jednak czyni dalej wszystkie supertunie fantastycznymi. I odmiana żółta, o której Wam mówiłam, której w Polsce nie dostałam, ona w Polsce teoretycznie jest dostępna, ale nie udało mi się jej nigdy kupić. Jest to odmiana supertunia mini vista, czyli ona też jest taką mniejszą supertunią i ona jest też bardzo polecana jako odmiana do gruntu. Dlaczego supertunie w gruncie o wiele fajniej potrafią nam rosnąć? Przede wszystkim dlatego, że właśnie tam mamy większą przestrzeń na rozwój bryły korzeniowej. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy opłaca się taką roślinę kupować do donic, to na pewno bardziej się opłaca, jeżeli zastosujecie głębszą donicę i dlatego w ostatnim odcinku pokazywałam Wam też donicę. No i kolejne trudne pytanie od Was. Co, jeśli dostaliście już supertunie wcześniej, jak je przechowywać? Słuchajcie, najlepiej, jeżeli wyciągniecie je do jasnego pomieszczenia. Ja bałabym się przymrozków, więc jeżeli posadziliście je do większych donic, to na przymrozki wnoście je do domu. One, jeżeli Wam się
przemrożą w jakikolwiek sposób, to najpierw zobaczycie to na liściach. Liście najpierw w tych miejscach, takich jakby żyłek tych połączeń, będą po prostu bielsze, a w późniejszym etapie zarówno kwiat, jak i liście będą po prostu takie białawe, lekko przemrożone. Czasami one odbiją, polecam wtedy też jeszcze je podciąć, ale nie zawsze. Natomiast jeżeli dostaliście je bardzo wcześnie, naprawdę starajcie się trzymać je w pomieszczeniu, w którym jest w miarę ciepło i przede wszystkim, w którym jest dostęp światła, bo chyba najgorsze to jest to, jeżeli nie mają dostępu światła. Zdarzyło mi się kiedyś, że dostałam paczkę, którą myślałam, że to jest zupełnie co innego i wrzuciłam ją po prostu do garażu. Okazało się, że zapomniałam o niej, a to nie była paczka, o której myślałam, tylko była paczka z supertuniami. Powiem Wam, że większość udało mi się odratować. One naprawdę są po prostu niesamowite, ale niestety nie wyglądały za dobrze i przede wszystkim one były bardzo podlane, no i w tej paczce tak naprawdę jakby się trochę zaparzyły. Co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji najlepiej takie supertunie wyciągnąć w ogóle z całej donicy, pozwolić, żeby ten system korzeniowy mógł odetchnąć, żeby miał większy dostęp do powietrza, do tlenu i dzięki temu tak naprawdę też pozbyć się takiej ziemi, jeżeli byście zobaczyli jakiekolwiek takie objawy, wiecie, jakiekolwiek pleśni, to pozbyć się tego, żeby ta pleśń dalej nam nie powiększyła. I tak na dobrą sprawę ja je zraszałam, no i oczywiście trzymałam w ciepłym pomieszczeniu, trzymałam w domu, przy oknie tak naprawdę, żeby dostały dużo światła. I z takich 10 sezonek udało mi się 8 uratować, które nie wyglądały wcale fantastycznie. Oczywiście też przycięłam te liście, które były już takie brzydkie, obeschnięte, przemarznięte, no ale udało się, no po prostu się udało, więc jeżeli zdarzyła Wam się taka niestety przykra sytuacja z supertunią, to próbujcie ją jeszcze ratować, nic nie jest stracone. Kolejne pytanie, które też zadawaliście mi, to co jeżeli już posadziliście supertunię, ale nie dodaliście nawozu do ziemi, tak jak ja to robiłam na ostatnim odcinku. Nie przejmujcie się tym. Tak naprawdę wystarczy, że weźmiecie tą jaramilę, nasypiecie na górę swojej donicy, w której macie już posadzoną supertunię i wymieszacie ten nawóz z ziemią. I to wystarczy, on fantastycznie również zadziała. Nie zadziała od razu tak blisko korzeni, ale również będzie się rozpuszczał i naprawdę będzie Wam fajnie cały sezon działać. Pytaliście się mnie także o taki nawóz, który ostatnio jest bardzo modny i nazywa się Burza Kwiatów. Jest to naprawdę bardzo fajny nawóz Substral. Miałam go też w zeszłym roku przy niektórych swoich roślinach tarasowych i on też działa w sposób taki, że on się długo uwalnia. On nawet działa fajniej niż jaramila pod względem uwalniania się, ponieważ jest w takich kapsułkach i te kapsułki potrafią nawet do 3 miesięcy działać. I jeżeli miałabym go polecić, to również Wam go polecam. Nie musicie stosować dokładnie tego nawozu, który ja stosuję. Możecie zastosować ten Substral i również do posadzenia użyć go. Lub jeżeli macie już posadzone swoje supertunie, wymieszajcie go tak samo z ziemią, jak ja tutaj powiedziałam o mieszaniu już posadzonych supertuni. Bardzo wiele osób zastanawia się, o co chodzi z tym szałem na supertunie. Wiele osób pyta się tak naprawdę, czemu wszyscy mają nagle supertuniowy szał i o co chodzi. I powiem Wam jedno, supertuniowy szał polega na tym, że każdy z nas kocha rośliny, które bardzo łatwo się pielęgnuje i które szybko odwdzięczają się pięknymi, bujnymi kwiatostanami, bez zbędnego chodzenia na paluszkach, żeby pięknie kwitły. I supertunie takie są. Myślę, że każda osoba, która się zastanawiała kiedykolwiek nad tym, o co z nimi chodzi i kupiła je na swój balkon i teraz już wie, że na pewno są one fantastyczne. Dlatego sama je polecam na tym kanale. Dziękuję Wam za dziś. Czekam na Wasze komentarze. Jestem ciekawa, czy również macie supertunie, czy podcinacie, a jeżeli podcinacie, to koniecznie oznaczajcie Zakazany Ogród na Instagramie. Będę udostępniać efekty Waszych super prac. Dziękuję Wam za dziś. I watch you as you drive. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song